Cześć! W tym odcinku zabezpieczymy szachownicę z drewna i żywicy powłoką ceramiczną. W tym momencie jest już tutaj nałożone Rubio Monocoat, które samo w sobie już by wystarczyło i jest naprawdę fajnym produktem, więc można by spokojnie na tym poprzestać. Natomiast chciałbym, żeby ta szachownica zyskała troszeczkę blasku, żeby bardziej się szkliła i miała troszeczkę więcej takiej głębi. I też troszeczkę zyskała na odporności na zarysowania. Za chwilę przejdę od razu do działania, natomiast chciałem Wam powiedzieć tylko, o co chodzi z tą ceramiką. Tutaj mamy dwutlenek krzemu jako ten główny składnik i on w połączeniu z resztą składników, ze stabilizatorami, z rozpuszczalnikami, dodatkami, które są w tej powłoce, tworzy taką szklistą warstwę, cienką warstwę, można powiedzieć cienką warstwę szkła na powierzchni przedmiotów, czy samochodów, czy jakichś tam innych rzeczy, które zabezpieczycie i zyskujemy taki efekt szklistości, gładkości, tak jakby to właśnie była taka tafla szkła. Oczywiście powłoki mogą być różne. My tutaj odezwaliśmy się do firmy Ultracoat i chcieliśmy wspólnie z nimi dobrać powłokę do tego projektu, który teraz mamy, ponieważ oni przeważnie mają powłoki do użytku innego niż stolarstwo. Doszliśmy do tego, która z ich powłok, które mają na stanie, będzie najlepsza do tego zastosowania, czyli do drewna i do żywicy. Stanęło na tej powłoce, to jest Ultracoat Magnite. Myślę, że bardzo fajnie tutaj się sprawdzi akurat do tego projektu. Stosowaliśmy już tą powłokę na innych przedmiotach, na stołach. Myślę, że to jest ciekawy sposób na zabezpieczenie, ponieważ to nie jest lakier, który po prostu Wam stworzy jakąś powłokę, która jest wyczuwalna pod palcem, pod ręką, tylko to znowu będzie coś jak wosk, jak olej, czyli takie bardzo naturalne wykończenie. No dobrze, to tak naprawdę podstawową rzecz, jaką musicie zrobić, to przygotować sobie ten przedmiot, który chcecie zabezpieczyć i wyczyścić go czy to alkoholem, czy IPą tak zwaną, czy też po prostu specjalnym preparatem. Ja akurat mam specjalny preparat od nich, tak, czyli jakby jest to zestaw i komplet i tym preparatem czyścicie powierzchnię przed rozpoczęciem prac i przed zabezpieczeniem. Także ja od tego w tym momencie zacznę. Dobrze jest użyć ten preparat zarówno na szmatce lub na papierze, jak i na samym przedmiocie, który chcecie zabezpieczać. Zauważyłem, że to dużo lepiej się wtedy rozprowadza i lepiej to wszystko działa. Jeżeli polerowaliście także na przykład, nie wiem, jakiś stół, który ma żywicę i używaliście pasty polerskiej, no to też tym preparatem świetnie sobie możecie wymyć tą pastę polerską i mieć taki preparat po prostu jako preparat inspekcyjny i do sprawdzania po prostu jak ta polerka Wam idzie, na jakim jesteście etapie. Dobrze, dam chwilę, żeby odparował i w tym momencie właściwie potrzebujemy dwóch rzeczy, czyli powłoki i aplikator. Teraz kwestia tylko, żeby nałożyć odpowiednią ilość na aplikator. Trzeba naprawdę z wyczuciem. Parę kropel wystarczy na tak małą część. Myślę, że tak jak jest tutaj, jest idealnie. Nic więcej nie jest potrzebne. Szachownicę mam tak ustawioną specjalnie, bardziej do filmu niż dla siebie. Natomiast może będzie to lepiej widać. I teraz nakładamy tą powłokę krzyżowo. Przynajmniej tak zaleca producent. I tak zrobimy.
Damy jej chwilkę, żeby odleżała i będziemy ją od razu właściwie docierać. Dobra. I od razu docieram. Po 30 minutach można powtórzyć ten proces i nałożyć powłokę ponownie. No, podstawową funkcją jest oczywiście ta hydrofobowość, ochrona, podbicie koloru, blask, no to jest jakby opcjonalne i do każdej powłoki może być jakby inne zastosowanie, każda powłoka może być inaczej stosowana i może mieć inne właściwości, więc no to akurat już jest kwestia przetestowania, co i jak wypada i jak wyjdzie na danym materiale. Tą powłokę trzeba od razu docierać, jak tylko się ją nałoży, bo później może być trudna w obróbce i w docieraniu właśnie, więc lepiej to zrobić od razu. Czyli jak tylko kończymy obrabiać jeden element, od razu warto go dotrzeć. Powłoka jest nałożona, musi sobie odczekać. Myślę, że najlepiej 2 lub 3 razy powtórzyć ten proces i wtedy ten kolor powinien być troszeczkę mocniej wyciągnięty. Nie wiem, czy na filmie to będzie widać, czy jest tam jakaś różnica, czy nie, natomiast ewidentnie widać, że troszeczkę ta żywica jest bardziej wyrazista i bardziej kontrastowa. No dobrze, mamy to. Tak wygląda efekt końcowy. Tutaj są 2 warstwy powłoki. Tu jeszcze raz macie nazwę tej powłoki, też ją wrzucę gdzieś tam w opisie. Coś zmienia.